Serdecznie Państwa witam, szczególnie gości, z którymi wczoraj miałam przyjemność spotkać się na terenie żłobka. Ladies and gentlemen, I'm very happy to be here. Welcome everybody, especially people with whom yesterday I had a pleasure to be in the nursery. Dzisiejsze moje z Państwa spotkanie dotyczy innowacji w życiu zawodowym instytucji, jakim są żłobki na terenie Łodzi. The subject of my today's presentation refers to innovations in practice of Lodz nurseries. Moja poprzedniczka mówiła o podstawach prawnych funkcjonowania przedszkoli i oczywiście dwa zdania na wstępie również powiem, że przedszkola i żłobki to są odrębne instytucje, jeżeli chodzi o organizację. Nie mylić, że dzieci są różne, bo są te same. I'd like to emphasize the fact that nurseries and kindergartens are two different institutions, but please don't think that they are different because of different children. They are different organizationally. Do ubiegłego roku żłobki były placówkami medycznymi. Tak zwane u nas określenie było zakłady opieki zdrowotnej. Just up to the last year, the nurseries were so-called medical institutions. Bardzo duża innowacja na terenie Polski nastąpiła w ubiegłym roku w związku z wprowadzeniem w życie nowej ustawy. Last year it was innovated, której istotą jest dywersyfikacja z jednej strony form opieki nad dzieckiem i podmiotów, które mogą te formy realizować. It was diversified. Dywersyfikacja form opieki, nie tylko żłobek, ale inne. Okay, so we can distinguish varied forms of care. Oraz podmioty, które mogą realizować, bo do tej pory mogły to robić tylko samorządy. W tej chwili mogą prywatne osoby, stowarzyszenia, fundacje. That's it, and diversify the subjects who can organize this care. Od roku 1991, podobnie jak przedszkola, żłobki są zadaniem własnym gminy, najniższego szczebla w samorządach. From last year, the nurseries are under the supervision of the municipality. Oznacza to dokładnie tyle, że wszystko, co jest związane z opieką nad małym dzieckiem do lat 3, it means that everything which is under the title of care of a child under 3 jest w rękach decydentów najniższego szczebla samorządności, czyli gminy. Is in the hands of people working in the municipality. Zarówno organizacja, jak i finansowanie. Organization as well as finances. Nowa ustawa wprowadziła 4 formy, natomiast w Polsce najbardziej popularną po roku działalności ustawy nadal są żłobki. The most popular form of care over children are nurseries in Poland. Przedwczoraj miałam przyjemność być na debacie publicznej organizowanej przy udziale prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Yesterday I was taking part in a public debate with the presence of Polish president. Właśnie na temat działania tej ustawy i tam już były zgłaszane konieczne poprawki, żeby mogły zafunkcjonować pozostałe formy, które określa ta ustawa. During this debate,
This ruling was discussed and different changes were suggested. Niezależnie od tego, jakie są sytuacje prawne, no matter what the legal situation is, każda gmina na swój własny sposób organizuje opiekę na swoim terenie. Every municipality is responsible for organization of this care. W Łodzi jest to zorganizowane w formie jednostki miasta, in which it is organized in the form of a city unit, która skupia wszystkie żłobki na terenie całego miasta. Jest to Miejski Zespół Żłobków w Łodzi. Which brings together all the nurseries in the city, and this is Municipal Nursery Association. Aktualnie jest 30 żłobków i na dzień dzisiejszy 2470 dzieci, co stanowi 12,5% populacji. There are currently 30 nurseries attended by 2,400 children. I teraz chciałabym przedstawić krótko nasze doświadczenia, I'd like to present briefly our experiences, które w związku z brakiem merytorycznych podstaw, formalnych podstaw do organizacji merytorycznej, nie ma, gdzie jest brak formalnych, gdzie mimo braku formalnych podstaw do organizacji merytorycznej pozwoliło nam na wprowadzenie prawdziwych innowacji w opiece nad małym dzieckiem. Brak podstaw. Because of some lacks in the ruling issued, we are able to organize and provide the nursery form of care. Na samym początku, w 1991 roku, podjęliśmy decyzję, że instytucja, bo od tego roku gminy przyjęły, podjęliśmy decyzję, że w żłobkach podstawą będą dwa środowiska dla dziecka, które jest najważniejsze: rodzina i żłobek. There are two main environments for a child. This is the family and the nursery. Dlatego, że dziecko jest bardzo ważne, ale ono nie funkcjonuje w próżni. The child has to function in a particular environment. Stąd podstawą organizacji warunków wychowawczych jest konieczna obecność rodziców w placówce psychiczna i fizyczna. To emphasize this subjective role of the family, the presence of a child's parents is absolutely necessary. Podmiotowość rodziny została określona w naszych warunkach jako możliwość uczestnictwa w każdym etapie pobytu dziecka w żłobku. The subjectivity of the family has been emphasized by means of giving parents the possibility to be present at every stage of their child's attendance in the nursery. Zniesieniu rejonizacji, możliwości dokonywania placówki z wyboru własnego przez rodzica. So parents are free to choose the most suitable nursery for their child. So-called zoning requirements were gotten rid of. Obserwowania pracy z dzieckiem, jaka jest prowadzona przez wychowawców, i pobytu z tym dzieckiem w żłobku. So parents can even stay with their child in the nursery and observe their child's activities. Znajomość tych warunków oraz wzajemne oddziaływanie obydwu środowisk, this interaction of these two environments, daje możliwość do dokonywania zmian w zakresie dbałości o rozwój biologiczny, emocjonalny, kulturalny i społeczny. So this interaction makes it possible to introduce different changes which are conducive to biological, emotional or social development of a child.
I w świetle takich uwarunkowań została określona misja łódzkich żłobków jako wspieranie rodziny w wychowaniu małego dziecka. In the light of these considerations, the mission of Lodz Nurseries is to support family in the development and education of their child. Nie edukacja, nie opieka, nie wychowywanie przez żłobek, chcę to mocno podkreślić, a wspieranie rodziny w wychowaniu swojego dziecka. So the main objective of the nursery is not to educate, but to support the child and support the family in this upbringing. Aby profesjonalnie, kompetentnie realizować te zadania, in order to carry out this mission professionally, w 2000 roku zwróciliśmy się z prośbą do Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. In 2000, we requested the Department of Social Pedagogy at the University of Łódź O przeprowadzenie badań łódzkich żłobków w zakresie realizowania funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec dziecka i rodziny. We asked the department to undertake the study on delivering this care and educational services to children. Równolegle w następnych latach zaprosiliśmy do współpracy psychologię, Instytut Psychologii również Uniwersytetu Łódzkiego. We also invited the Institute of Psychology at the University of Łódź, a także z Uniwersytetu Medycznego Klinikę Propedeutyki i Pediatrii, również do przeprowadzenia badań nad rozwojem fizycznym małego dziecka przebywającego w żłobku. And also the Clinic of Propedeutic Pediatrics was invited to this cooperation. Na dzień dzisiejszy jesteśmy również już do określania szczegółów, do współpracy z Katedrą Higieny Żywienia Uniwersytetu Medycznego, aby również stale współpracować w naszej codzienności. There are also discussions run currently with the Department of Nutrition and Epidemiology in the field of children's nutrition. Współpraca z uczelniami daje pracownikom, daje nam możliwość obejrzenia naszej pracy w świetle nauki. This cooperation gives us the opportunity to observe our activities in the light of knowledge and science. I tak raport, który powstał w wyniku badań w roku 2002, przeprowadzony w formie sondażu diagnostycznego, profesjonalnie, naukowo, one of the outcomes of the study, which was undertook by the Department of Social Pedagogy at the University of Łódź, was the research report. Pokazał nam słabe i mocne strony w kontekście naszej pracy i pozwoliło to na stworzenie programu dalszego kształcenia kompetencji naszych pracowników. The report specified the strengths and weaknesses of our work. Ponieważ to już od roku 2000 trwa, czyli 12 lat, because it has been going on for 12 years, został określony dorobek poczyniony i w skrócie przedstawię, co powstało w wyniku tej stałej na dzień dzisiejszy współpracy z pracownikami naukowymi. I'd like to present the outcomes of this cooperation. Ogólnopolskie seminaria organizowane branżowo z udziałem również przedstawicieli ministerstw i uczelni wyższych. National seminars with the cooperation with a lot of members from higher educational schools and other institutions. Wydanie własnych publikacji napisanych przez nasze opiekunki w formie książek opisujące zabawy, a również wystąpienia pracowników naukowych dających podstawę teoretyczną dla pracy i wyjaśniającą koncepcję towarzyszenia dziecku w rozwoju.
There have been different publications on children's development and describing, for instance, children's games, which constitute the basis of our work. Te publikacje pozwolę sobie pokazać Państwu również w fizycznej formie. Pani, która jest ze mną, te książki Państwu przekaże, że nie jest to tylko nasze pobożne życzenie, jest to materialny dowód. Yeah, I've got the material proof with me today, so I can show you the books, the publications. W wyniku tej współpracy został opracowany standard jakościowy pracy w łódzkich żłobkach. The standardized work with a child in the nursery is the result of this cooperation. Jest to w myśl koncepcji Towarzyszenia Dziecku w Rozwoju. Powstał projekt pedagogiczny, który on the basis of this cooperation, there was a pedagogical, or there has been a pedagogical project accompanying a child and its family, który pozwala pracownikom przemyśleć koncepcję działania, zdobywać wiedzę, which allow the nursery workers to observe their activities, to determine their purpose, obserwować własną praktykę i podjąć refleksję nad jej zmianą. To observe their own practice and to reflect on possible changes that can be introduced. Następne przed nami zadanie to jest nie tyle refleksja nad naszym działaniem, ale refleksja w działaniu. Another task ahead is not only the reflection on our activities, but the reflection during our activities, in the process of our acting. I zupełna innowacja na polskim rynku, praca habilitacyjna, która daje podstawę do kształcenia pracowników do opieki nad dzieckiem do lat 3, ponieważ u nas nie ma takiej rozbudowanej literatury. Because of the lack of publications on which the work of nursery workers can be based on, the habilitation lecture constitutes a great innovation. The habilitation lecture on transforming social space of a nursery facility that constitutes the basis for teachers to work with small children. Ale aby standard był, jakość pracy była realizowana, należy ją monitorować. I w tym roku 14 prac magisterskich pisanych przez studentów prac magisterskich dotyczących realizacji w praktyce projektu pedagogicznego. 40 students wrote their master thesis concerning the implementation of this pedagogical project in practice. Korzyści tej współpracy. Z jednej strony naukowcom daje przekonanie, że wiedza teoretyczna służy w praktyce człowiekowi. There are various benefits of this cooperation. On one hand, it gives the academics an opportunity to see that theoretical knowledge can be used in practice. Natomiast praktykom pomaga zrozumieć swoje działania i znaleźć dla nich uzasadnienie. And that also helps the practitioners to understand their activities and to have a look at them in the light of knowledge. Zrozumienie szczegółów codzienności, a także obserwację własnych działań w świetle wiedzy. It allows them to have a closer look at the daily life activities. Oczywiście kończąc, żywię nadzieję, że możemy być skromnym przykładem na to, w jaki sposób, zmieniając siebie, możemy wesprzeć rozwój najważniejszego człowieka, małe dziecko. Bear in mind the fact that every human activity should, in its very essence, serve another human being. I do hope that we can be a humble example of how shared efforts can contribute to the development of the most important man, that is the little child. Pozwolę jeszcze tylko na życzenia dla Państwa w kontekście refleksji mojej osobistej, jeżeli chodzi o pracę zawodową.
I would like to present a couple of reflections of mine. Dziecko rodzi się z kompetencją, ciekawość i radość w odkrywaniu. A child is born with its very confidence of curiosity, Akceptacją, acceptance, wdzięcznością, gratitude, bezgraniczną ufnością and trust i bezwarunkową miłością. and love. To stanowi fundament życia człowieka. And that's the foundation of a human life. I pytam siebie, And I'm asking myself, co po drodze się zadziało, że w życiu dorosłych ludzi what has happened on the way that in the grown-ups' lives te kompetencje nie są podstawą w organizowaniu życia społeczno-gospodarczego? these competences are not used in the organization of our daily life. Kto i co jest sprawcą, że społeczeństwa na Ziemi cierpią? Because of whose fault the mankind still suffers. Z powodu deficytu radości, Because of the lack of happiness, akceptacji, acceptance, wdzięczności, and gratitude, ufności, and trust, miłości. and love. Jaki jest mój w tym udział? What's my part in it? Życzę Państwu radosnego odkrywania właściwych odpowiedzi na wszelkie pytania. I wish you to find the answer to this question and the other questions as well. Zrozumienia i akceptacji wszelkich sytuacji i zdarzeń. Understanding and acceptance for all things, events happening in your life. Wdzięczności dla i ufności do życia. Gratitude for life and trust. Oraz wszelkiej bezwarunkowej miłości człowieka i wszelkiego stworzenia. Dziękuję. And a lot of life, and a lot of love for every human being and nature. Thank you very much. Dziękuję. Bardzo dziękuję.